Do obejrzenia filmu Księgowy 2 z Benem Affleckiem oraz Johnem Bernthalem skłoniły mnie dwie rzeczy. Mianowicie Ben Affleck oraz John Bernthal, bo no, nie będę ukrywał, jak najbardziej, Johna Bernthala poznałem szerzej, kiedy go... No ja to kojarzyłem oczywiście, że tam pojawiał się gdzieś w Walking Dead, ale dopiero tak naprawdę, kiedy zagrał rolę Franka Castle, czyli Punishera, no to wtedy po prostu zacząłem się rozpływać na tym, jak on jest cudowny. Zły skruch. Rzeczywiście nie powinno tak być. Jest to kontynuacja, nomen omen, której nie widziałem. Oryginału oczywiście nie widziałem, właśnie o to mi chodzi. Źle się wyjaśniło, źle wypowiedziałem się, no ale zdarza się. Tak, jak najbardziej. Jedynki nie widziałem, domyślam się, nawet jestem pewien z tego, że będę musiał nadrobić jedynkę, bo w zasadzie tak jest przeważnie, że dwójka no, jest gorsza od jedynki, tak? No, nie ma się co czarować. Mamy oczywiście wyjątek od reguły, ale akurat niekoniecznie. I tak, będę chciał nadrobić jedynkę, tym bardziej, że akurat czytałem w ciekawostkach, że niemalże cała ekipa z jedynki wraca, więc jest to dobry prognostyk, aczkolwiek jedynka, no w momencie nagrywania tej recenzji jest 2025 rok, a Księgowy jest to film z 2016 roku, więc sprzed 9 lat. Trochę trzeba było rzeczywiście poczekać. W skrócie, Ben Affleck, no to jest księgowy, facet od brudnej roboty, który po prostu potrafi wszystko, albo niemalże prawie wszystko i pewnego dnia ojciec pani jednej z FBI ginie. No i ona potrzebuje jego pomocy, a on potrzebuje pomocy swojego brata, czyli Johna Bernthala. No i John Bernthal jest od mokrej roboty, więc akurat tutaj się rzeczywiście zaczyna dziać. No jest to typowy akcyjniak, typowe kino akcji. 2 godziny 12 minut, więc to może być zaskoczenie, ale akurat tak to się dzieje, że przy okazji takiego filmu nie mam problemu, bo tutaj naprawdę się dzieje. Może zacznę właśnie od tej fabuły, bo zaczynamy z wysokiego C, a później napięcie rośnie. Pojawia się chciałem powiedzieć Jonah Jameson w roli ojca, ale to jest J.K. Simmons oczywiście w roli Raya Kinga. No i rzeczywiście jak to zobaczyłem, to już mnie ujął, bo o ile nie byłem za bardzo przekonany do jego występu w roli Mikołaja w filmie Red One, no to tutaj rzeczywiście sprawia, że jest, jak najbardziej widzisz, banan jest na twarzy, w ogóle banan z metalem jeszcze dodatkowo w środku, więc jest super. Oczywiście, że tak, musi być super. Ben Affleck jako Christian Wolf, John Bernthal jako Braxton i Cynthia Aday Robinson jako Mairead Medina. Właśnie to jej ojca gra Ray King. I jeżeli spodziewasz się tutaj w tym filmie czy w tej recenzji nie wiadomo czego, no to nie tędy droga, bo rzeczywiście to jest świetne, naprawdę świetna szansa, okazja, ażeby nawiązać do tego, co ostatnimi czasy ma miejsce. A chodzi mi o to, że ostatnimi czasy jest wśród ludzi, jest w społeczeństwie tęsknota za kinem akcji lat 80., lat 90., wiesz, na zasadzie zabili go i uciekł, kiedy to Sylvester Stallone wychodził, czy tam Arnold Schwarzenegger z każdej potyczki tam z jakimś draśnięciem po prostu i dziękuję bardzo, bo oczywiście wszystkich nikczemnych łotrów rozkładali na czynniki pierwsze, nomen omen. I tak to jest rzeczywiście, że jedne filmy są lepsze, inne gorsze. Kilka dni temu obejrzałem G20 z Violem Davis. No to powiedzmy, że nie było to super świetne kino, ale na przykład już obejrzałem Havok, czyli Chaos z Tomem Hardym i no rzeczywiście tam było troszkę lepiej. A tutaj, no to jest to film, który fabułę znamy, naprawdę. Fabułę już przerabialiśmy pierdyliard razy. To rzeczywiście było powiedziane raz, drugi, trzeci, 58. I akurat tutaj się, nawet ostatnio przecież oglądałem Jacka Reachera. Mowa oczywiście o serialu Reacher, przepraszam, Jack Reacher jest bohater. I akurat no, niemalże, może nie identyczna fabuła, ale rzeczywiście bardzo, bardzo podobna. I tutaj jest tak samo, że mamy duet bardzo niespotykany, bo mamy panią z FBI, że panią agentkę, no i mamy faceta, który jest po drugiej stronie barykady, ale muszą współpracować przy tej jednej sprawie i ja zapomnę, co tam robiłeś, mówi pani Mary Beth, ale akurat tak to rzeczywiście jakoś wygląda. No, można jak najbardziej i akurat tutaj to daje radę, jak najbardziej daje radę, jest dużo akcji, rzeczywiście bardzo się dużo dzieje. Ktoś może powiedzieć, że za mało, bo akurat wiem, że wśród znajomych nie stary, tylko na końcu tam się coś się działo, tam może jeszcze w środku jedna, druga strzelanina, ale tak ogólnie nie, jak dla mnie jest rzeczywiście fajnie, bo
Niekoniecznie musi być pościg co 5 sekund, niekoniecznie muszą auta wybuchać albo lecieć w kosmos na silniku przyczepionym przy pomocy srebrnej taśmy, no ale rzeczywiście są sceny, są rzeczy, które wystarczą i akurat tutaj to rzeczywiście bardzo jest dobrze poprowadzone. Akcji jest bardzo dużo, jak dla mnie tak, rzeczywiście ostatnie niemalże pół godziny to jest jedna wielka akcja, bo tam się dzieje bardzo dużo, jest mnóstwo szczelanin. Nasi źli dostają w końcu za swoje i akurat dzieje się to, czego się spodziewaliśmy, więc nie oczekuj tutaj jakichś nie wiadomo wątków zawiłych. Nie, tutaj oglądasz i mówisz, kurczę, ale fajnie byłoby, gdyby na koniec stało się to, co on teraz powiedział. No i na koniec się dzieje to, co on teraz powiedział. Albo żeby na przykład ponieważ on jest zły, bo robił to i to, żeby się mu stało to i to i to. I tak to rzeczywiście jest. Więc ten film jest przewidywalny do bólu. Nawet scena, żeby niczego nie zdradzić, scena z kotem w autobusie. Będziesz wiedzieć dokładnie, jak obejrzysz, o co chodzi. Mam nadzieję, że dokładnie wiesz, o co chodzi, kiedy powiem daj suba i włącz dzwonek z opcją wszystko, bo to rzeczywiście zawsze pomaga, ale tylko i wyłącznie, jeżeli lubisz takie recenzje, takie materiały, ale fabularnie to nie jest nic wymyślnego, ale to jest dobra zabawa, fajna rozrywka, jest to dobrze zrobione kino akcji, wiadomo, że nie dla każdego, bo ktoś powiedzmy niekoniecznie gustuje w kinie akcji, a tutaj Jon Bernthal, ten jego Braxton, no to jest kawał twardziela, naprawdę, tutaj nie ma, że byle tylko się bić, byle rzeczywiście komuś dołożyć, zadyma, zaczepka zawsze się znajdzie, więc jak najbardziej nie ma z tym problemu, ale akurat nigdy, powiedzmy przeważnie, nie zaczepia, więc akurat jest dobrze, a Ben Affleck jest z drugiej strony, wiesz, on jest spokojny, stonowany, nawet wydaje się, że jest osobą autystyczną, taki przynajmniej jest odbiór, bo po prostu jest genialny, w sensie inteligencja, podobna, no nie podobna, ale zasadność jest taka, jak powiedzmy w Rain Manie, tak, tam Dustin Hoffman też wcielał się w rolę osoby upośledzonej i po prostu świetnie potrafił ogarniać te rzeczy w kasynie, co skrętnie wykorzystywał Tom Cruise. Tutaj rzeczywiście jest to bardzo podobnie. W pewien tam sposób, ale panowie się idealnie uzupełniają i to jest rzeczywiście zabawne, to rzeczywiście jest ciekawe. To mnie rozbawiło. W ogóle już w 2020 roku w jednym z wywiadów Ben Affleck ujawnił, że trwają rozmowy w sprawie kontynuacji drugiej księgowego z 2016 roku, ale jeszcze nie udało się ustalić scenariusza, nie udało się napisać go. Jednocześnie wspomniał, że trwają rozmowy o stworzeniu serialu telewizyjnego na podstawie filmu. Biorąc pod uwagę, ile mamy teraz platform streamingowych, a wcale bym się nie zdziwił, wiesz, że za pół roku, za rok, jeżeli ten film oczywiście odniesie sukces, budżet $80 milionów, więc dosyć spory, że dostaniemy powiedzmy serial na jakimś tam Amazonie, Netflixie czy innym playerze.pl, bo rzeczywiście może tak się zdarzyć, pewnie, że tak może się zdarzyć, wiadomo, że jest taka sytuacja. Jak już mówiłem wcześniej, prawie wszyscy powracają, jedynie z tego tutaj widzę, nie powróciła Anna Kendrick, a także Alison Robertson została zastąpiona, Alison Robertson zastąpiła Alison Wright w roli Justine, ale akurat Wright również pojawi się, ale głosowo, akurat ona użyczyła głosu, no powiedzmy komputerowi, niech tak będzie rzeczywiście zorganizowane, powiedziane, pewnie, że tak, kto im zabroni, może rzeczywiście być. Aktorsko, no nie będę tego filmu oceniał, bo to nie jest takiego rodzaju kino, że byśmy chcieli powiedzieć, o proszę bardzo, ależ piękny Szekspir, cóż za dykcja. Taka jak u mnie, nie? Rzeczywiście, co jest świetnie, ale tak, mamy pozytywnych bohaterów. Czy my im kibicujemy? Oczywiście, że tak, bo pamiętaj, że to jest tak, że jeżeli masz dobrze nakreślonego bohatera, pozytywnego lub negatywnego, nie ma znaczenia, to ty masz z nim albo oczywiście sympatyzować, albo masz do niego czuć antypatię. I rzeczywiście tutaj się udało to świetnie. Polecili trochę sztampą, jeżeli chodzi o naszego Zwola, o Burka. Akurat tak jakoś sobie wymyślili. Batu też rzeczywiście nie grzeszy powiedzmy inteligencją, no ale za to sprytem i bardzo sprawnie posługuje się snajperką. Więc akurat jego postaci to się przydaje. A na dodatek to wszystko, ta cała organizacja, wokół której to się w pewien sposób kręci, ona troszeczkę działa na te nasze lęki, na tą naszą podświadomość, wiesz, że teraz mamy sztuczną inteligencję, że gdzieś tam powiedzmy wielki brat czyha, czeka, czai się jak osa, rzeczywiście, że nas podsłuchują, podglądają, wiesz, mamy laptopy z zasuwanymi kamerkami, okazuje się, że
Mark Zuckerberg, tak, zasłania mikrofon i tak dalej, te wszystkie rzeczy, a tutaj mamy taką agencję, która wie, no to równie dobrze mogło być Treadstone 17 z Jasona Bourna, czy jakaś inna rzeczywiście komórka wywiadowcza z Mission Impossible, ale jak najbardziej, tak to tutaj jest sprawione, o, proszę bardzo, The Hive, tak, czy Beekeepers z filmu Pszczelarz z Jasonem Stathamem, tam rzeczywiście również tak było, ale to fajnie się wszystko łączy w to, w jakim świecie żyjemy, wiesz, ostatnie czasy, no, z przytupem weszła sztuczna inteligencja i o ile tutaj jej aż tak bardzo nie ma, tutaj mamy akurat inne osoby za to odpowiedzialne, ale mamy super inteligentne dzieciaki, nomen omen w tymże filmie i to widać rzeczywiście, że ktoś bardzo dobrze odrobił lekcję, że pan reżyser Gavin O'Connor, że ona rzeczywiście się rozprawił z tym wszystkim bardzo dobrze, bardzo pomyślał. No wiadomo, że oczywiście ktoś powie, ale to skruch, to scenarzysta pisze scenariusz, a nie reżyser. No ale tak, jak najbardziej teraz akurat dali radę. Tak patrzę sobie na jego wcześniejszą biografię. No i całkiem to przyjemnie wygląda, bo jest oczywiście wojownik z Tomem Hardym, tutaj był producentem tegoż filmu. Oczywiście jest księgowy, jest 7 Seconds, Mary z Easton, więc kilka takich produkcji jest, które rzeczywiście można powiedzieć wiem jak to się robi, wiem co, gdzie, jak i kiedy, a przy okazji przy wielu serialach pracował, więc wie dokładnie. Dzisiejszy odcinek sponsoruje literka, a raczej słowo wie, bo akurat tak to wygląda w tym aspekcie. Ale co chcę powiedzieć, to mamy mnóstwo ostatnimi czasy prób naśladowania tego co się dzieje, co było rzeczywiście modne, ale niewielu się to udaje, a akurat muszę przyznać, że Księgowy 2 to jest rzeczywiście to, co Tygrys lubił najbardziej, bo naprawdę obejrzałem ten film z wielkim bananem na twarzy. Spodobał mi się jego akcja, spodobała mi się interakcja. Fajnie jest w ogóle cała ta historia braci, dowiadujemy się dużo o nich, dowiadujemy się dużo o tym, co się z nimi dzieje i to jest to, co Tygrys lubił najbardziej. Więc domyślam się, nie kolejne 9 lat, mam nadzieję, że szybciej, jeżeli ten film zarobi na siebie, tak jakbyśmy sobie oczywiście życzyli. Mówiłem już wcześniej, że budżetu było $80 milionów. W momencie nagrywania tej recenzji film zarobił 42 129 000 dolarów, więc jeszcze daleka droga, bo domyślam się, że trzeba było jeszcze zarobić z 60 milionów dolarów, no bo wiadomo, że oczywiście w budżet nie jest wliczana kwota na marketing, a film miał swoją premierę no już kilka ładnych dni temu, więc rzeczywiście tutaj może różnie być, bo akurat oficjalna premiera amerykańska była 8 marca, a tak naprawdę już światowa to jest 15 kwietnia, przepraszam. Więc rzeczywiście chciałbym, ażeby ten film zarobił. No może, jeżeli tak się nie stanie, to po prostu przynajmniej tyle, że producenci stwierdzą, jest potencjał, jest moc, więc wracamy do tej opcji z serialem, o którym rzeczywiście Ben Affleck mówił w wywiadzie kilka ładnych lat temu i coś może się wydarzyć, ale mam nadzieję, że takie właśnie gwiazdy jak Affleck, no właśnie Berntal już teraz jeszcze większa, przynajmniej powoli się jeszcze większą gwiazdą stają, że udźwigną ten film, że zarobią jeszcze kilka ładnych milionów i dostaniemy trzecią część. Może tak, może nie, chociaż czy jest potrzebna, biorąc pod uwagę jak się fabuła kończy, to nie, ale z drugiej strony wiadomo, że wszystko można jakoś fajnie w miarę połączyć, a trylogie, no one rzeczywiście mają tu powiedzmy jakieś specjalne miejsce w naszych serduszkach, że my bardzo lubimy, kiedy te historie są pozamykane, podokonane. Dziękuję bardzo, na klucz potem można wyrzucić, a tutaj panowie sobie po prostu dają radę, biorą karabin i no, robią z tymi złolami to, co rzeczywiście powinno się z nimi zrobić. A co? No to musisz się przekonać oglądając ten film, bo rzeczywiście zdecydowanie warto jest to kino akcji. Najwyższych lotów nie, ale rzeczywiście z tej wyższej półki. Na pewno dużo lepszy niż jakieś tam powiedzmy średnie. Na pewno lepsze niż G20 z Violą Davis. Tego akurat mówię, ale kilka dni temu właśnie widziałem i to jest po prostu źle, ale lepiej. Na pewno dużo lepiej niż przy okazji G20 jest na tej liście. Pewnie, że tak. Tutaj recenzji dobrych filmów akcji jest całe mnóstwo. Zobacz, warto.